Dałbym chłopakom po tysiaku. Tysiak to tutaj dużo ichniejszej waluty, ale wiem, że jak to zrobię, jesteśmy na ulicy Belfort Roue. Bentenkę, dobrze pamiętam, Bentenkę w języku Wolof, w ichniejszym tutaj w Senegalu. Z tego drzewa, moi drodzy, robi się łódki, takie małe łódki do wiosłowania. Tak. Zapraszam Was serdecznie na nowy odcinek. Zaczynamy, moi drodzy, jak przypadło na kanał, jak to daleko, na cmentarzu. Zapraszam na senegalski cmentarz. Patrzcie, to koleżka sobie sprząta, kuski sobie chodzą, ale zauważcie jedną ważną rzecz. Jak wrócicie do odcinka z Gambii, proszę, można sobie wodę wziąć. It's for free. Cmentarna jak za darmo i do tego jak za darmo i z cmentarza to trzeba brać. Bierzemy, taki woreczek kosztuje 25 groszy. Pamiętajcie, najlepsza woda to darmowa. Wyśmienita woda to z najwyższej półki, cmentarna i darmowa. Zauważcie, jak te groby są na, jak to bym powiedział, styl i kulturę afrykańską zadbane. Nie ma śmieci, to po pierwsze. Po drugie, wszędzie tabliczka z informacją, kto zmarł, kiedy się urodził, kiedy zmarł. No i teraz wiecie co, na cmentarzu takim można teraz zaobserwować dość ciekawą taką analogię, bo mówią, w Afryce to umierają bardzo szybko. To zobaczcie, tutaj bardzo ładnie jest napisane. Gorme w 30 się urodził, w 2019 kipnął. 89 lat. Marię 62 to jest 8, 38, 51 lat. Tak wybiórczo będę sobie, wiecie, szukać, żebyście mieli pogląd na to, jaka jest długość życia. No, można to odnieść ogólnie do tego miasta, bardziej do tego regionu. W sumie to też nie jest tak, że na wsi żyją krócej, bo ciężej pracują. No nie jest tak, moi drodzy. Zobaczcie, 65 rok to jest 35 lat plus 16 to jest... To sobie policzcie. No właśnie. Nie męczę tak kierownika z tą matematyką. Kierownik już swoje fakultety skończył. Powiem wam, że ja się cieszę, że ja już szkołę podstawową i gimnazjum skończyłem. Jakoś bym tak chętnie nie wracał do tamtych czasów. Powiem wam, że nie, no. Za dużo było takich przedmiotów, tego wszystkiego, co mnie nie interesowało. Takie wiecie, musisz się nauczyć, bo musisz się nauczyć. Zapomnisz, to zapomnisz. 66, 2019. No właśnie, no to nieco ponad 50 lat. Tutaj jeszcze zobaczmy, 68, 67. Tu szybko ktoś kipnął. No ale tak, takie około 50 lat teraz. Cały czas mi się takie około 50 lat pojawiają. No i faktycznie, no, to by wskazywało na to, że ta długość życia, no to nie jest aż taka zawrotna. Zobaczcie, 25, 99, no to już macie, zobaczcie, 70 parę lat. Powiem wam szczerze, że może nieco niższa ilość lat przeżycia niż na takim cmentarzu w Polsce, jak sobie tak obserwuję. Nie ma tutaj zawrotnych szałów, że wiecie, że w Afryce po prostu umierają tam, nie wiem, w wieku 40-50 lat. Nie dzisiaj, nie w dzisiejszym świecie. Dzisiaj tutaj też medycyna doszła, też się rozwinęła, co prawda nie tak bardzo jak w Polsce, ale zauważmy, że tutaj medycyna tradycjonalna działa 5 razy lepiej niż w takiej Europie, gdzie nas po prostu próbują faszerować wszelkiego rodzaju medykamentami, tapsami i tym wszystkim. I jeszcze, przepraszam, że taki długi wywód, warto też nadmienić, że te wszystkie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe rzeczy typu apapy, ibuprofeny, moi drodzy, one nie leczą przeziębienia. Przeziębienie leczy w najprostszej formie wysoka temperatura. Oczywiście jak jest zbyt wysoka, ja nie jestem lekarzem, ale jak jest zbyt wysoka, to oczywiście ją trzeba zbić, więc taki ibuprofen będzie ok. Ale jeżeli ta temperatura jest, załóżmy, 37,5, no to nie ma sensu ładować od razu leków.
Ja tu jestem taki w ogóle sceptyczny do tych leków. Jak tylko mogę, to staram się... Robię tak, to jest mój sposób, kierowniczy sposób. Kiedy czuję, że jestem chory, to przez 3 dni próbuję dać organizmowi czas na to, żeby sobie, nawet 4, żeby sobie powalczył. Bo organizm musi powalczyć, on ma do tego prawo, a po 4 dniach, jak widzę, że się nie poprawia, to po prostu wtedy dopiero sięgam po medykamenty. Oczywiście do tego nawodnienie, woda jest bardzo ważna i co? Jak nie będziecie tego robić, no to kipniecie tutaj w Senegalu. Może to dziwnie zabrzmi, ale te płytki na cmentarzu położone lepiej niż w niejednym domostwie senegalskim. Zobaczcie, jak elegancko posprzątane. Dobra, moi drodzy, zgodnie z tradycją odwiedziliśmy senegalski cmentarz. Zawijamy się z kwadrata. A nie wiem, czy kiedykolwiek wspominałem pewnie, jak to ja, ale dla nowych widzów może to być ciekawe. Na pytanie, czy kierowniku kiedykolwiek spałeś na cmentarzu, odpowiadam: tak, zdarzyło się nie raz, nie 2 i nie 3, a nawet i więcej. Pamiętajcie, w życiu najciemniej pod latarnią. Kto w nocy na cmentarz łazi? Mało kto. Więc spokojny sen zawsze wskazany na cmentarzu. Powiem tak, łapeczka i subskrypcja, bo to jest nowy pochówek. Jak nie będzie łapeczki, to może być ciężko. No nie fikajcie. Zobaczcie, jakie piękne graffiti. Ale pięknie namalowane. Cudo. Tutaj Kanal Plus, a tutaj lokalna medycyna. To jest na świerzw skóry, jak drapie, nie? Jak swędzi. To, moi drodzy, na ból brzucha. Jak się zaparza jako herbatę, nie? Tam... Tutaj kolejne. To jest na to, jak ktoś ma ból brzucha też. To tutaj koleżka ma, jak ktoś jest super zmęczony. I wiecie, jak to się zaparza? Tego się nie zaparza jak herbatę. Tutaj kolega właśnie wytłumaczył. To po prostu się nacina nożem i wkłada się do butelki wody, z której się pije. To pęcznieje i wyciąga te wszystkie esencje. Ta piwka jest dla dzieci, też do picia. Jak płacze dziecko, często to taka uspokajająca i też działa dobrze na bóle brzucha u dziecka, więc to jest bezpieczne. No i dobra, no spadamy z apteki. Bez recepty można kupić. Tutaj towar. Ten towar jest, jak mężczyzna oddaje mocz i ma problemy z oddawaniem moczu, albo na przykład dziecko się, moi drodzy, moczy w łóżku. Widzicie? Na wszystko jest sposób naturalny. The medicine natural. Pan ma 80 lat i cały sekret polega w medycynie tradycyjnej. Ale fajny gość. Naprawdę dużą przyjemność mu sprawiło wytłumaczenie tego wszystkiego po kolei. Moi drodzy, proszę zobaczyć czerwony krzyż tutaj w Senegalu na południu, finansowany z Unii Europejskiej. Proszę. Nie będę już tam wbijać, pokazywać. Idę dalej na to południe. Jeszcze przed wyjazdem zawitamy sobie do Centrum Kultury. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale widać, że bardzo tak muzycznie. Salam alejkum. Bardzo muzycznie. Salam alejkum. Na wstępie już ścianka powitalna. Welcome w różnych językach. Rzecz jasna, nie ma polskiego. Spróbowałem, żeby tutaj zagadać, żeby po polsku napisać, ale niestety nie mają, moi drodzy, czym tego napisać. Ale też tak się zdarza. Wchodzimy do Centrum Kulturalnego. Ziomeczek musiał się naprawdę nagadać sporo, żeby nas tutaj wpuścili. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jeżeli coś chcesz załatwić, no to średnio to trwa 15 minut. W sensie pogadanki. Bibliotekuły? Mają bibliotekę lokalną? Dobrze, biblioteka lokalna, pewnie książek nie czytają. A wy czytacie? Wy chociaż jak nie czytacie, to chociaż audiobooki słuchajcie, bo to jest naprawdę dobrodziejstwo. Oczywiście też polecam audiobooka Lokowanie Produktu, audiobooka Ludzie Drogi, moi kochani. Bardzo ładnie przeczytany. Jak dobrze kolegę tutaj zrozumiałem, to znaczy razem możemy iść szybko, razem możemy dotrzeć daleko. Piękna
Piękny cytat. No takie mało zachwycające to centrum, ale co poradzisz? Właśnie dostałem informację od koleżki, który jest w Indiach właśnie, że w New Delhi mu ukradli plecak. Zobaczcie, ja byłem taki kawał czasu w tych Indiach i w Bangladeszu, nic mi nie ukradli, ale może dlatego, że ja jestem taki skrupulatny w pilnowaniu tego wszystkiego. Więc w podróży pilnujcie rzeczy i trzymajcie kciuki, żeby kierownikowi nic nie ukradli, bo ja mam wszystko po jednym razie. Tak jak wspomniałem, manifestacja dzisiaj ucichła przed weekendem, żeby mogli ludzie sobie odpocząć, posprzątać, ale widać tutaj ślady na głównej drodze, że pozostały. I powiem wam szczerze, że no nieciekawie by było wyjeżdżać na południe do Gwinei-Bissau, mając manifest po drodze. 1000 cefa to jest, moi drodzy, proszę ja was, 7 zł. Takie kakao 14 zł, taka Nutella. O kurczę, razy 6, 40 zł taka Nutella. 35 zł. Najlepszy jest ser. Kilka plastrów sera. 18 zł. Ja pierdzielę, jak drogo. A to jest wszystko z Francji sprowadzane, dlatego też takie są ceny zaporowe. Ja przyszedłem tutaj kawkę kupić, żeby się troszkę pobudzić, rozgrzać. No dobra, mleko, prezydent. O kurczę, prezydent. To nie jest, to też francuska firma. Spain, 14 zł. 14 zł, ale pyszna kawa z automatu pachnie. Nescafe takie duże. 6 razy 7. 42. Marshall Killer, thank you so much for all time. Don't worry, bro. It was big pleasure to meet you, bro. And have a good travel. Thank you so much. See you next Inshallah time. to see next time. Trzymam Yes. kciuki. One more time. Bro. One more Goodbye, time. bro. Goodbye to you. Troszkę mnie się łezka zakręciła, jak z Marszalem się żegnałem. I wyobraźcie sobie, już tego nie nakręciłem. Marszal mi tak powiedział, wiecie, między słowami w tajemnicy, znaczy w tajemnicy, nie w tajemnicy, opowiedział mi historię swoją, że w 2019 roku ruszył ogólnie na Maroko, żeby się przebić w ogóle do Europy, żeby przebić się do Hiszpanii z Maroka, tudzież do Włoch drogą wodną ze swoim bratem, a mają taką dobrą sytuację, ponieważ w Maroku mają kuzyna, który mieszka z żoną tam. Więc byli w Maroku, uwaga, rok i 6 miesięcy. Cały plan, wszystko dobrze szło. Marszal miał odłożone pieniążki na to, żeby się przebić do Europy. Wybuchł świrus i wyobraźcie sobie, że jego mama napisała do niego, że Marszal wracaj, bo my tutaj nie radzimy sobie, a że Marszal jest najstarszym synem, a jego ojca już nie ma. No to Marszal poczuł się do obowiązku, żeby wrócić. No i kuzyn też, z którym tam był, u tego swojego kolejnego kuzyna w Maroku, też wrócił. I zobaczcie, jakie myślenie, przecież jakby się Marszal dostał do Europy, no to lepiej by pomógł swojej mamie, zarabiając gdzieś tam we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii. Jakby taki ogarnięty był, nie? No to by lepiej na pewno to wyszło, ale wrócił tutaj, no i teraz, co ja wam powiem, no kisi ogóra w Senegalu. Lipa, no, totalna lipa, ponieważ gość naprawdę taki ambitny, no ale jest tutaj ze względu na swoją mamę, na swoją rodzinę, którą widzieliście w poprzednim odcinku. Ciężka sytuacja, wszyscy, moi drodzy, to też jest dość takie ciekawe, odkrywcze, że wszyscy jak mnie spotykają, to ja widzę i po ich twarzach, że oni mają troszkę taką nadzieję, że ja ich wciągnę do Europy. A ja przecież nie mam takiej władzy, pomimo że jestem kierownikiem. No cóż mogę. Żegnamy się i zawijam żagle w stronę granicy pomalutku. Oczywiście nie mogłoby być inaczej, jak nie support ze strony obywateli. Żółw, elegancko. Żółw, elegancko. A co tu tego? Też tak jakby pogramianie tych nieobrzezanych. Elo, ziom! Ty, ale z tym obrzezaniem, no to teraz trochę powiem na odwrót, na opak. Słuchajcie, to nie jest takie złe. Bo zauważcie, jeżeli każdego chłopca się obrzeza, no to eliminujesz... Pokaż. Patrz, hajs bierzesz i dzida. Co? No, dawaj hajs. Hop, hop.
Nie ma. Aha, nie ma tutaj. No. Panowie, nie z kierownikiem takie zabawy. Nie takie zabawy, ale pamiętajcie, jak każdemu chłopakowi, jak każdemu chłopakowi dojdzie do tego obrzezania, no to eliminujemy praktycznie w dużej części stulejkę. Źle mówię? Dobrze mówię, nie? U mężczyzn. No i też to kwestie takie higieniczne, ale to już pomijam. Nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to jest złe, bo to mądrzejsi ode mnie niech ocenią. A zaraz hajs skroję, no. Tutaj z chłopakami idę. Chłopaki nie chcieli hajs dać na podróże. Mówię, nie trzeba. Co wy nie świrujcie. Widzowie czasami donaty dają, więc wy już nie dawajcie, mówię donate'ów. To świry. Komedia. Zobaczcie jaki przekrój gleby. Czerwona. Glina, normalnie glina, zobaczcie. Tutaj woda jak jest pora deszczowa, to słuchajcie, woda normalnie stoi. Be careful, młody. Mordo, bo będę cię później musiał tam wyciągać i reanimować. Jak ze szczeliny lodowcowej. No. I powiem wam, że no gleba taka, że woda stoi jak na sztorc, jak jest pora deszczowa. Coś panowie do kamery? Nie, tak? Wszystko dobrze. Proszę bardzo, to jest dla strudzonych podróżników, sobie idziesz i siedzisz. Można sobie posiedzieć i poczekać na dobre jakieś auto. Patrzcie, taksówka się zatrzyma? Nie. Tutaj w Afryce, w Senegalu czy w Gambii nie ma, moi drodzy, natręctwa. Mówisz nie, no to nie. Taksówki nie trąbią. W Indiach to już 15 razy by zatrąbił i 5 razy by się zatrzymał i cofnął. No więc tutaj jest naprawdę biegnie pomoc. Biegną moi kumple. Czekamy na jakieś takie lepsze auto. Ja po prostu łapię lepsze auta, nie? Co tu ukrywać. Bo jak jest lepsze, to wykształcenie po pierwsze, po drugie jest angielski i po trzecie można pogadać fajnie. Jest teraz cała drużyna. 1, 2, 3, 4, 5 i elegancko. Dawaj. Mamy z kumplami na wylot. Ale ładnie. To są pogromcy tych stulejarzy. To są pogromcy, którzy chłopaków nieobrzezanych straszą, chodzą, bo nie mają co robić. A ty? Ale jaja. Czekajcie. Sytuacja taka, że tutaj jak przychodzi pora deszczowa, to woda stoi wszędzie, więc budują kanały melioracyjne, w sensie do odprowadzania wody, tak? Bo tutaj mamy glinę, więc siłą rzeczy, jeżeli by tego nie zbudowali, no to zawsze się będzie przelewało na prawo i na lewo do domostw, więc muszą to zbudować tak na dobrą sprawę, bo powiedziałbym, tej gliny jest normalnie bite 2 metry, więc ta woda nie ma opcji, żeby przesiąkła niżej. Ona stoi zawsze na wierzchu. My idziemy. Tutaj sępy. Proszę bardzo, widać sępa? Tutaj się czai sęp. Myślisz, że padnę jeszcze przed granicą z Gwinea-Bissau. Dawaj mordo, idziemy. Idziemy. Nie mają chłopaki co robić. Piątek dzisiaj. Tutaj mój przewodnik Muhammad Abdullah. I idziemy na granicę. Tam idzie kolega. Mój przewodnik. Pokazuje, że w tamtą stronę. Zaraz przejdziemy i zobaczymy, co oni tam mają. Dałbym chłopakom po tysiaku. Tysiak to tutaj dużo ichniejszej waluty, ale wiem, że jak to zrobię, to wszyscy pozostali biali, jak tu przyjadą, będą atakowani. Więc niestety to ma swoją po prostu... To niesie ze sobą konsekwencje. Pomimo, że chłopaków polubiłem. Alu i Abibu. Abu i Albibu. Polubiłem chłopaków, bo tacy, wiecie, wytrwali w ogóle, ale boję się właśnie tego, że po prostu później to niesie bardzo głębokie konsekwencje, niestety. Małe kłoski się pogubiły, mamcia przyszła. O, już. Troszkę mleczka na obiad. One przynajmniej mają obiad. Ja nie mam nic, bo nie mogę znaleźć obiadu.
Cały czas czekamy tutaj z chłopakami. No niech w końcu ktoś się zatrzyma. 2 auta były potencjał bardzo duży, ale się nikt nie zatrzymał. Państwo pojechali, podrzucili mnie kawałek, ale powiem wam, że naprawdę długo siedziałem tam, czekałem na podwózkę. Teraz już tutaj jestem coraz bliżej granicy. Spróbuję teraz złapać kolejne auto, może się uda. Dawaj kumpel, przecież ja ciebie nie ograbię. Nie dzisiaj. No nic. Usiądę sobie tutaj pod drzewkiem, będę czekać. Ale powiem wam, że... Dzięki Paweł, elo. Kulturalnie w Senegale. Kulturalnie w Senegalu. Poprosiłem chłopaków, żeby odeszli, bo jak tak dużo ludzi stoi, to może niechętnie biorą. Oni spokojnie za pierwszym razem zrozumieli, o co biega. Poszli, usiedli z tyłu. Sobie siedzieli, patrzyli. Dopingowali mnie. Więc kultura jest. Większa niż w Indiach. Bo w Indiach to po prostu zero. Ludzie są serdeczni. Ludzie są grzeczni. Naprawdę, nawet nie sądziłem, że aż tak. Troszkę inaczej sobie wyobrażałem Afrykę Zachodnią. Przyznam szczerze, troszkę bardziej tak w negatywnym kontekście, że będzie ciężej pod względem tej nachalności. Jest ciężko, nie mówię, że nie jest, żeby nikt nie myślał, że jest po prostu, wiecie, tutaj sielanka, bo nie jest kompletnie, ale tak pozytywnie się rozczarowałem. Znaczy nie, pozytywnie się zaskoczyłem. O, zaskoczyłem. Tak, jakiś koleżka tutaj idzie z kijem. Chyba będzie chciał mnie zdzielić, ale nie, to babeczka. Ona mnie, ja ją. Patrzcie na to. Ale wymachuje. Świr, ty. Jak dostanę w łeb, to będzie grubo. Salam alaikum. Bonjour. I co? I myślicie, że co, ja jestem taki bezpieczny? Nie jestem taki bezpieczny. Udało się złapać. Kolega mówi, że jedzie 1 km. Ja pytam się, czy mogę jechać z nim. On mówi, że mogę i jedziemy już 6 km. Więc jest git. Pamiętajcie, nie ufajcie tutaj w Afryce, bo oni się mogą mylić na waszą korzyść. Zawsze trzeba się zdecydować i jechać. No jeszcze zostanie mi z 5 km do granicy, ale jakoś to damy radę. Nie wiem, czy widać, 37 stopni. Pali jak w piekarniku. Tutaj z lotnisko ogarniają, tutaj rzeczy z lotniska, ten śmieć wywożą. A ja... Jejku, jakie te granice w Afryce, one puste są. No z 5 km zostało. Ale nie będę butował 5 km. Stanę jeszcze tutaj z nadzieją, że coś pod tym drzewem złapię. Ale słońce pali, o matko. Przy okazji powiem wam coś ważnego. Wiecie, że ja przez ten czas, póki teraz podróżuję po Afryce, Gambia, Senegal, no to do tej pory praktycznie nie zostałem w ogóle wkręcony albo oszukany. Może jeden raz na 100 cefa, ale nie jestem pewien, czy ktoś mnie oszukał, czy po prostu tyle to kosztowało. Ale autentycznie no nie zostałem wkręcony. Też nie było za bardzo ku temu okazji, bo cały czas albo się obracam wśród lokalnych, albo się obracam wśród Polaków, którzy tutaj mieszkają długo już, więc siłą rzeczy nie było kiedy mnie wkręcić. No i złapany. Proszę bardzo. Ręka szamana z Podlasia. Ręka szamana z Podlasia i tym razem niestety nie zadziałała. No dobrze, moi kochani. Tym akcentem smutnym, że się nikt nie zatrzymał, będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę dzisiaj. Moi drodzy, zapraszam was na nową serię z Gwinei Bissau. Z czystym, otwartym sercem, moi drodzy. Jedziemy do kolejnego kraju, opuszczamy kraj owładnięty manifestem, owładnięty politycznymi gierkami. To nie dla nas. Dobra, przyślijcie kogoś. Pękam już. Przyślijcie kogoś, jakieś, nie wiem, auto, dobra? Jakiegoś znajomego tutaj z Senegalu. Trzymajcie się. Pozdrawiam.